Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj co będziemy robić? Będziemy robić buraki. Buraczki będę robić do słoika bardzo łatwe i będą to buraczki takie, które będą nam pasować i do obiadu jako do mielonego jako surówka i też z tego samego słoika będą też dobrze pasować nam na zupę, na ten przysłowiowy nasz barszcz czerwony. Także od czego zaczynamy? Ja tutaj mam troszeczkę ponad 3 kg buraków. Są to moje z działki. Jeżeli będziecie mieli z działki, to nie urywać tak bardzo tutaj blisko liści, bo wtedy cały ten czerwony kolor, który jest w buraku, jak się gotuje, to on po prostu nam się tędy po prostu wydostaje. One są wtedy mniej czerwone w środku. Po prostu takie, jakie są. Ja porządnie umyję. Nastawiam w duży garnek i gotujemy buraczki tak al dente. Jeżeli wbijecie widelec i on wyjdzie fajnie, to znaczy, że już. Także no zaczynamy. Ja będę myła porządnie te nasze buraczki i zaraz do Was wracam. Buraczki umyte, zalane wodą, aby tylko przykrywało. Nie obieramy buraczków w żadnym wypadku. I nastawiamy na gaz i będziemy je gotować. Ile gotujemy? Tak jak mówiłam, teraz jest tak dużo odmian buraków, że i też zależy, czy będziecie mieli stare czy młode buraki, więc nie da rady po prostu powiedzieć Wam orientacyjnie, powiem, ile się moje gotowały. Ale sprawdzamy najlepiej widelce. Nakłuwamy, widzicie, teraz widelec nie chce wejść. W ogóle on jest twardy, ale jeżeli będziecie gotował i widelec Wam wejdzie, tak jak ziemniaki gotowane, wejdzie i z łatwością wyjdzie, to znaczy, że już, a tym bardziej, że mówię, gotujemy tak al dente, żeby one nam się nie rozgotowały. Pokażę Wam później, nie dajemy tu żadnych przypraw, po prostu gotujemy buraczki i jak nam się ugotują, że one po prostu widelec już nam wejdzie i wyjdzie, ja Wam pokażę, to od razu odcedzamy wodę, nie zostawiamy w tej wodzie. Po 40 minutach, słuchajcie, ja już sprawdziłam i moje buraczki są w sam raz. O, patrzcie, wchodzą i dej, o. Tak jak mówiłam, takie al dente. O. Widzicie? A nie można było w ogóle wbić widelca. O. Także u mnie 40 minut. Wyłączę teraz, poczekam z 10-15 minut, odleję tą wodę i pozwolę wystygnąć burakom do takiego stopnia, żeby mnie nie parzyły w ręce. Buraczki ostygły i będę je obierać. Słuchajcie, tu odcinamy. Robimy to oczywiście w rękawiczkach, bo później rąk nie domujemy. Ja sobie wzięłam, patrzcie, upadło mi tutaj. I opatrzcie, robimy w ten sposób. Nie obieramy nawet nożem. One bardzo ładnie, o, się obierają. Widzicie? I tak robimy każdego. Tu nacinam i o, patrzcie, las. Także robi się to bardzo szybko. I już. I robimy tak wszystkie buraczki. Buraczki bardzo szybko obrałam, naprawdę robi się to bardzo szybko. I co? Będziemy je ścierać na grubych oczkach. Gdybym miała więcej buraków, pewnie zrobiłabym to jakimś urządzeniem, ale buraki, tak mam mówię, tak jak mówię, około 3 kg. Je bardzo fajnie się ściera, także też bardzo szybko ścieramy. Buraczki mam starte. I tak jak mówiłam, ja robię buraczki takie, że one będą nam pasować i do obiadu i te same będą nam pasować do zupy, do barszczu czerwonego. Więc moimi przyprawami będą tak. Dodaję cukier i teraz tak, ile dodajemy cukru, soli, octu czy pieprzu. Wszystko zależy od tego, jakie Wy macie upodobania smakowe i po drugie, jakie kupiliście buraki. Teraz jest tak dużo rodzajów buraków, są bardziej słodkie, mniej słodkie. Naprawdę trzeba próbować, ale na mniej więcej 3 kg buraków daje się około
pół szklanki cukru, troszkę mniej niż pół szklanki cukru, łyżkę soli i mniej niż pół szklanki octu. Ale mówię, najlepiej dać troszkę mniej i próbować, wymieszać i spróbować. Także ja sobie dam nie na szklanki, ja będę dawać na łyżki stołowe. Dam jedną, drugą, 3 łyżki. 3 łyżki stołowe dałam cukru. 1 łyżkę dam taką nieczubatą, płaściutką łyżeczkę soli i ja daję sól niejodowaną, taką jak do ogórków. W ogóle do wszystkich przetworów daję właśnie sól tą niejodowaną. Płaską łyżkę stołową, o tu jest nawet za dużo, płaską łyżkę soli. Sól zawsze można dosypać. Soli. Gdybyśmy nawet przesolili, to też się nie martwcie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli je zużyjecie później do zupy, to po prostu zupy nie będziecie solić. Więc też one by się nam nie zmarnowały. Dodajemy pieprzu, tyle ile lubimy. Ja później jak otwieram buraczki, to tak, do zupy to po prostu daję ze słoika do zupy na sam koniec gotowania zupy, a do drugiego dania, jak na przykład do kotletów mielonych, no to można sobie na patelni zrobić na przykład na ciepło. Podsmażyć sobie troszkę cebulki, dodać buraczki, wymieszać, czy wystarczy tylko na masełku, troszkę masełka klarowanego, czy takiego dać. Także tu już jest naprawdę dowolność. Dlatego nie robię innych buraczków jak tylko te, bo uważam, że właśnie one są dobre i do obiadu, i do zupy. I dajemy ocet. Zobaczymy, ile ja dam. 1, 2, 3, 4. 4 łyżki. I teraz to wymieszam i po prostu spróbuję. Cukru było dla mnie a w sam raz, ale dodam jeszcze troszkę soli. Jeszcze troszeczkę, troszkę jeszcze soli i słuchajcie, i dodam jeszcze troszkę octu, bo dla mnie jest za mało. 1, 2, 3, ale mówię, to jest mój smak. Wy możecie mieć ochotę na mniej octu. I mieszamy. I buraczki przekładamy, słuchajcie, do umytych słoiczków. Ja mam słoiki takie 0,9, bo to nie są całe litrowe i tak myślę, no mam taką nadzieję. Mam 3 słoiki, że upcham to do 3 słoików. A najwyżej to, co mi zostanie mi na sałatkę. Ale chciałabym 3 litrowe, takie 0,9 słoiki zrobić, także ja upycham. Upychamy tak do 1 cm żeby 1 cm zostało 1,5 cm wolnego miejsca. Słoiczki już tutaj napchałam i słuchajcie, wyszło mi 3 słoiczków i tak mniej więcej ze 3 cm od góry, nic nie szkodzi. Myślałam, że mi jeszcze zostanie, tu patrzcie, wyszły akurat, w każdym słoiku jest po kilogramie buraczków i tyle jest wystarczająco. Coś miałam mówić, zaraz wytrę brzegi. Tylko zanim wytrę brzegi, ja do każdego słoika daję troszeczkę oleju, tak, z taką łyżkę, 2 łyżki stołowe, żeby po prostu przykryć buraczki, to one wtedy nam nie będą tracić po prostu koloru. Po prostu te na wierzchu buraczki będą cały czas też ładnie czerwone. A tym bardziej dobrze dać do buraczków później nawet troszkę tłuszczu, bo jak wiemy, niektóre witaminy rozpuszczają się w tłuszczach, więc jak nie ma tłuszczu, to też nie będziemy mieli witamin. Zaraz wam pokażę. Raz. No, tak mówię, mniej więcej 2 łyżki. Dobra. Tak. Ojejku.
I ja staram się ten olej, tak o widzicie, żeby on pokrył mi wszystkie buraczki na wierzchu. O. I w każdym słoiczku to one wtedy będą tutaj ładnie po prostu czerwone. O. I tutaj też. Nie mieszam, tylko w ten sposób. Wycieram. O. I zakręcam zakrętką z klikiem. Najlepsze zakrętki, jakie mogą być. Nie trzeba słoików odwracać do góry dnem. W ogóle nie obracam do góry dnem słoików. Wyciągam słoiki i stawiam, przykrywam ręcznikiem i one mi tak słoiki zaciągają. O. Będzie zaciągać, to zrobi tak. Klik i koniec. I on już nie odkliknie. To znaczy, że zaciągnięty. Nie odwracam w ogóle do góry dnem słoików. Wsadzam teraz tutaj do garka na ściereczkę. Wody nalewam tak dotąd, co są o, patrzcie, a wy nie widzicie. Dotąd, co są buraczki. Jak są dotąd buraczki, to dotąd wody nalewam. Jak są dotąd buraczki, tu, to dolewamy dotąd. Nie przykrywamy wodą pokrywek. Także dolewam wodę od zagotowania wody. Gotujemy na średnim ogniu od zagotowania wody około 20-25 minut. Wyłączamy później gaz. Chwilkę odczekajmy, żeby się nie poparzyć. Wyciągamy na ręcznik, przykrywamy ręcznikiem i czekamy, aż nam słoiki tak zrobią, zaciągną. I jak są zaciągnięte, koniec. I to jest po robocie. Wynosimy po prostu to. Albo możemy je przechowywać w domu, albo w piwnicy. Także ja już zapalam gaz, dolewam wody i będę gotować. I to już jest wszystko. Także jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa!